Okazuje się, że kultury możemy opisywać za pomocą różnych wymiarów. Taki bardzo powszechnie przyjęty podział to jest podział na 5 takich głównych wymiarów kultury, które bardzo krótko chciałbym Państwu przedstawić. Przede wszystkim kultury mogą się różnić w zakresie dystansu władzy. Dystans władzy, a więc stopień, w którym jednostki akceptują nierówności w zakresie władzy, różnice między jednostkami. I takim najczęściej obserwowalnym przykładem różnic w tym zakresie jest, jak dzieci z różnych kultur przyjeżdżają do Polski i zaczynają porozumiewać się czy komunikować z nauczycielkami, nauczycielami po imieniu. To pokazuje, jak bardzo inne kultury mogą się w tym zakresie różnić, gdzie u nas jeszcze jakiś czas temu nie do pomyślenia byłoby, aby powiedzieć zwrócić się do nauczycielki i nauczyciela po imieniu. Tak w niektórych kulturach, gdzie ten dystans władzy jest mniejszy, jest to jak najbardziej właściwy sposób zachowania. Kultury mogą się również różnić w zakresie unikania niepewności. Dzieci, które mają dużą akceptację niepewności, będą czuły się w porządku w sytuacjach niejednoznacznych, gdzie nie wiemy, nie mamy pełnej informacji dotyczących na przykład tego, co się w trakcie lekcji będzie działo, podczas gdzie dzieci na przykład z takich kultur jak Skandynawia, gdzie jest potrzeba uporządkowania przestrzeni, również czasu, mogą czuć się niekomfortowo, jeżeli nie wiedzą, jakie kolejne elementy lekcji będą realizowane i w jaki sposób. Kolejnym, trzecim wymiarem, który chciałbym Państwu bardzo krótko przedstawić, jest wymiar indywidualizm versus kolektywizm. Indywidualizm, kolektywizm to jest wymiar, który wiąże się ze stopniem, w jakim jednostka czuje się niezależna od grupy, ale również w jakim stopniu jednostka versus grupa jest uważana za dominującą wartość. I tutaj na przykład kultury indywidualistyczne, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, to są kultury, w których przede wszystkim waga przywiązywana jest do jednostki. Jednostka się liczy, dziecko się liczy, ja się liczę. Podczas gdy w kulturach kolektywistycznych, takich jak na przykład Japonia, Korea czy Chiny, przede wszystkim to, co się liczy, to grupa, do której przynależę. I to wszystko może wiązać się z szeregiem konsekwencji, o których powiem jeszcze w późniejszym czasie tego nagrania. Mamy również kultury, które możemy opisywać w zakresie wymiaru męskość versus kobiecość, a więc stopnia, w którym określane są jasno i wyraźnie określany jest podział na role typowo męskie, typowo kobiece i również ostatni wymiar jest to wymiar, który nazywany dystans perspektywy, a więc są to kultury, możemy opisywać kultury w zakresie tego, w jakim stopniu zgadzają się one na rezygnację z bezpośredniej nagrody na rzecz czegoś, co jest przewidywane w przyszłości. To jest przyjmowanie perspektywy przyszłości, bliższej bądź bardziej odległej. Jak się okazuje, kultury również mogą się różnić w zakresie tego, jak dzieci są wychowywane. Czy lepiej jest tu i teraz, żeby tu i teraz w zakresie realizacji pewnej potrzeby, nagrody, czy wartością jest umiejętność odraczania. Wiedza o pochodzeniu dziecka może nam więc być bardzo pomocna do tego, aby zrozumieć, w jaki sposób to dziecko wyobraża sobie siebie w zakresie swoich praw i obowiązków w naszej klasie. Może nam to również pozwalać rozumieć zachowania i postawy dziecka wobec nas, osób uczestniczących w procesie kształcenia. Możemy dzięki temu również adekwatnie przewidywać stany emocjonalne dzieci, właśnie poprzez zrozumienie, jak te stany są kształtowane przez pochodzenie kulturowe. Aby lepiej
pozwolić Państwu zrozumieć troszkę tę dynamikę i rolę i znaczenie wiedzy o odmienności kulturowej i językowej w kontekście kształcenia, chciałbym skontrastować w tym momencie dwa takie rysy socjalizacji dzieci. Pierwszy rys socjalizacji to jest rys tradycyjnych kultur etnicznych, a więc takich kultur, w których istnieje autorytet pozycjonalny. Autorytet pozycjonalny jest to autorytet, który przynależy mocą tradycji kultury etnicznej. On nie jest efektem interakcji osób uczestniczących w procesie wychowania. Można powiedzieć, że w tego typu kulturach szacunek należy się każdej osobie dorosłej, tylko i wyłącznie z racji różnicy pokoleniowej, nie w związku z tym nabywany w interakcji. W tego typu kontakcie dzieci socjalizowane właśnie w obrębie tradycyjnych wspólnot etnicznych najprawdopodobniej będą przejawiały zachowania, które ukierunkowane są na okazanie szacunku dla autorytetu nauczycielki, nauczyciela. Te dzieci będą starały się wykonywać wszelkie polecenia, nawet wtedy, jeżeli nie do końca będą rozumiały, nawet wtedy, jeżeli będą uważały je za nie do końca uzasadnione. Rzadko mogą pytać, rzadko mogą zadawać pytanie, mogą rzadko podejmować inicjatywę, a jeżeli będą odpowiadały, to najczęściej będą tego typu dzieci szukały odpowiedzi, która wydaje im się, że jest pożądana przez nauczycielkę, nauczyciela. Stoi to w kontraście z dziećmi socjalizowanymi w obrębie kultury nowoczesnej, a więc kultury, która stawia przede wszystkim na wartości ja, o silnym natężeniu indywidualizmu. Przede wszystkim kultura nowoczesna kwestionuje autorytet. Autorytet pozycjonalny na korzyść autorytetu interakcyjnego. Autorytet w tym rozumieniu nie jest więc wypadkową pewnego wieku, statusu, nie jest nadany, a jest tak naprawdę elementem tworzonym w trakcie interakcji. Jest funkcją kompetencji i komunikacji. Kultura w takim rycie przede wszystkim budowana jest na rozumieniu autorytetu jako nieprzynależne mu każdej osobie, a tylko osobom, które posiadają wiedzę, umiejętności i które posiadają mandat do tego, aby być właśnie ekspertką i ekspertem. Dziecko w związku z tym socjalizowane w obrębie kultury nowoczesnej o takim silnym natężeniu indywidualizmu będzie zadawać dużo pytań. Dlaczego? Dlatego, że będzie to wyraz przyjęcia autorytetu i eksperctwa. Pytamy tylko osoby, które uważamy, że mogą coś wiedzieć na dany temat. Będą mogły kwestionować zasadność poleceń, będą wchodzić w interakcje, będą w dużym stopniu skoncentrowane na sobie, będą zadawały pytania i informacje, będą udzielały informacji, które będą właśnie koncentrowały się wokół własnej osoby. I jak możemy tutaj na tych dwóch przykładach bardzo łatwo zaobserwować te same zachowania, czy zadawanie wiele pytań, odzywanie się, czy może brak odzywania, siedzenie w ciszy, dyskutowanie, brak dyskutowania, nawiązywania kontaktu, wszystko to może być przejawem całkowicie odmiennego nastawienia. Nastawienia, które jest uwarunkowane tak naprawdę kontekstem, w którym dane dziecko się wychowywało. I wiedza o tym kontekście i w jaki sposób kontekst może warunkować dane zachowanie, pozwala nam lepiej zrozumieć motywację danego dziecka oraz to, czy jesteśmy spostrzegani jako autorytet, czy wręcz przeciwnie. Podsumowując, chciałbym bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że ignorowanie odmienności kulturowej i językowej, niewłączanie wiedzy o zapleczu językowym i kulturowym do swojej pracy
edukacyjnej zawsze jest niewłaściwe, niepożądane i nieetyczne. I zawsze wiąże się z pewną formą nadużyć, dyskryminacji, czy też błędów wychowawczych, a więc wszystkiego tego, co jest niepożądane i czego tak naprawdę chcielibyśmy uniknąć. Na każdej osobie prowadzącej proces edukacyjny spoczywa pewien obowiązek etyczny, zawodowy, profesjonalny uwzględniania wiedzy o odmienności kulturowej, etnicznej, językowej, również uwzględniania wiedzy o własnych uwarunkowań, możliwych konsekwencji tych uwarunkowań na podejmowanie kontaktu z osobami odmiennymi kulturowo. Ale poza tym, że jest to swego rodzaju obowiązek, chciałbym bardzo Państwa zachęcić do samorozwoju, do rozwijania swojej umiejętności wchodzenia w interakcje z osobami z odmiennych kultur, różniących się kulturowo, językowo, zwiększania swojej kompetencji kulturowej, nie tylko dlatego, że jest to podyktowane jakimś zewnętrznym obowiązkiem, ale przede wszystkim chciałbym, żeby dążyli Państwo do tego typu samorozwoju i uwzględniania kompetencji kulturowych w swoich oddziaływaniach profesjonalnych, po prostu po to, aby móc realizować w sposób rzetelny i harmonijny edukację. A ta nie jest możliwa, kiedy nie będziemy uwzględniać odmienności kulturowej i językowej osób, które są tak naprawdę podmiotami naszego procesu edukacyjnego.